Dzień dobry, witamy po przerwie technicznej na sen. Nie powiem, że jestem wyspana, bo musiałam w środku swojej nocy stać na spotkanie. Ale dobra, pospałam z 5 godzin łącznie, więc nie powinno być dlatego, że przerywane. Pora jest teraz, jak już widzicie, jestem ubrana na roboczo. Odpalić furę, dobudzić się i jechać na załadunek. Odpalmy to Wolfko. I w ramach dobudzania chodźmy, obczajmy, czy wszystko jest ok dookoła. Dzień dobry, Volvo. Meldujemy się. Ale tu jest wysoko. Patrzcie. Próg na wysokości mojej głowy. Wygląda na to, że wszystko dobrze. Dobrze. Jeszcze tylko kabina. Moja torba, są jakieś rzeczy na górnym łóżku, nie chcę nie zaglądać. Także torba sobie leży na wierzchu. Mam już wszystko. Mam kask. Aha, i mam jeszcze brakujące rękawiczki. Wczorajsze mam swoje rękawiczki. W końcu oczywiście Impact Mechanics, jak wiecie, ja jestem wielką fanką Mechanicsa. Te są moje ulubione, już raz takie miałam. Tak jest. Nosiłam je chyba z pół roku. Aktywnie cały czas pracując z łańcuchami. Widzicie? To oczywiście karteczki. Odblaski. Tu się zapinają, tu mają haczyki eleganckie do pracy. Nie ma lepszych rękawiczek do pracy niż rękawiczki Mechanicsa. Pracuję na nich już 3 lata. Przerabiałam też w międzyczasie jakieś podróbki przez przypadek i nie polecam, bo są owszem tańsze, ale się bardzo szybko odkształcają i niszczą. A te co najmniej przez pół roku non-stop używałam. Na każdym załadunku, rozładunku doskonale chronią dłoń. Tutaj mają, widzicie, te takie osłonki. Zobaczcie, jak się pięknie łamią. Gdzie to wam pokazać? A tutaj widać. Widzicie? Jak się... Ups. Jaki goście nie przestraszy. Biedak. Także mam już teraz komplet, wszystko mam, rękawiczki gotowe. Oczywiście Mechanics ma całą gamę przeróżnych rękawiczek. Rękawiczki znajdziecie na militaria.pl. Te rękawiczki są z militaria.pl. Dostaniecie przeróżne kolory, ocieplenia, cienkie, grubsze, do strzelania, jakieś bushcraftowe. No, w zasadzie Mechanics ma wszystko. Jeszcze raz powtarzam, nie ma lepszych rękawiczek. I też super długo służą. Nie ma nikogo. Dobra, to wywiniemy od razu. 13 stopni, dlatego nie jest tak gorąco. Ta kierownica chodzi.
kierownicę. Widzę, jest kolejka do meldowania, to nawet nie idę. Odjadą, to wtedy ja podjadę. Tak, słusznie. Biorę telefon, maskę mam i idę się meldować. No to jestem. Powiem wam, że jak podczas jednej z moich pierwszych tras jeszcze w życiu, przy wyjeździe na firmę nad ranem, w czasie wymiany akurat szychty, bo to była taka pracująca firma na 24 godziny. I to była akurat właśnie 6, jak wszyscy po prostu się zmieniali, wszyscy wychodzili, wszyscy przychodzili. Przy wjeździe portier nie otworzył szlabanu, bo zapomniał, a ja w tym całym stresie, że w końcu znalazłam tą firmę, bo firma miała 5 oddziałów, 10 bramek, w końcu znalazłam jedną, oczywiście jakaś taka ciasna. To on nie otworzył, ja wjechałam, szlaban przekrzywiłam. Tak dzięki temu po prostu 10 lat jeżdżę i za każdym razem to tak obserwuję szlaban. Czy on jest na pewno otworzony, czy on nie opada akurat i tak dalej. Mam traumę szlabanową. Mam szlaban na szlabany. Jesteśmy na firmie, ciekawe, czy chłopaki już są. Marcin. O, słyszycie teraz? Jak tam załadowany już? No nie, mijaliśmy się, wjeżdżałem na pompę. O, widzisz, nie widziałam ciebie. No to jak tam wjechałaś do środka? Coś się dzieje? No właśnie tyle co wjechałam, wiesz, i tak postawili mnie tutaj pod wiatrakiem no i kazali czekać. I tak patrzę, bo się pytałam, czy są jacyś koledzy. Oni powiedzieli, że chyba są. Co, trzeba iść się przygotować, ale muszę się kurczę rozebrać. Ani to tak, ani to tak. Mam nieodpowiednie ubrania. Jest taka, wiecie, dziwna pora roku, przejściowa. I to ani ciepłe, ani zimne. I ja właśnie u siebie w aucie mam, ale teraz to brałam minimalnie ubrań, wiadomo. Kurde, nie jestem tak dobrze ubrana. Ale trudno, jakoś się przeżyję. No nic, pora się w takim razie zabierać do roboty. Samo się to, proszę Państwa, nie zrobi. Także włosy związać. Kask na głowę. A to jeszcze nie swoje auto, wyszukać gdzie łańcuchy, gdzie schowki i tak dalej. Rękawiczki. No i dobra. Jesteśmy już pod Słupnicą, was tutaj niestety, ale nie mogę wziąć. Więc idę sama. A wy tutaj wy sobie odpocznijcie. Wyjątkowo. Ale się zdałam. Obrudziłam się. Pani też się dosuwa. Tylko dobrze coś słyszycie. Jak tam, słyszymy się? Tak jest. No taka, jak będziesz gotowa, jestem z tyłu, tu jest wolne. Jak tam wolisz, prawo, w lewo? Nie wiem jak tam przejazd, ale pytałem się, to mamy stanąć na tym dużym placu, co za śmigłami zawsze się stawało do wieczora, nie? No, to tutaj bym się na prawo wysunęła, znaczy wykręciła jakieś miejsce. No to dawaj. Nie ma problemu, dawaj, pchaj dupę do prawej i se tam pojedziesz koło wiatraka później. Czekaj, jeszcze nie mam luftu. Patrzcie, mam załadowane O, tu lotnisko. 35 ton i patrzcie jak Także nie musisz się wcale tak mocno wyłamywać, nie? Bo tam zaraz będziesz miała za ciągnikiem jakieś trawersy, także tak jak idzie jest wystarczająco. Widzicie? Nawet możesz podprostować trochę. O, prostuj się teraz całkowicie. O,
Tak, jak idzie elegancko. Jakbyś to robiła już normalnie. To ta kierownica tak samo kręci. O, widziałaś? Ci się spodoba, jeszcze nie pójdziesz na te jakieś tandemy, tylko na 4-ośkę. I tetara wygryzę. Prawa przechodzi. Ale żeś blisko przeszła, żuka, ty, dziołcha. Ty, bo ja patrzyłam w prawą stronę. Byś mi lusterko ściągnęła. No, brakło centymetr. To się precyzja nazywa. Dobra, idziemy drugie auto ładować. Patrzcie, jaki to jest gigant. TÜV Austria. Luzy, jak sobie wspominam, jak się tutaj dawniej ładowało w tej firmie. To było jak w Ulu w latach 2015, 16, 17. Było tak strasznie dużo windparków, tyle projektów w całych Niemczech. W Beneluxach, w Danii. W sumie Dania to też. W Szwecji wtedy nie było jeszcze. To tutaj nie było gdzie stanąć, gdzie się obrócić. A teraz? No, sąsiady też są tutaj. No chyba tu na środku se staniemy, koło tego Garcena, tak jakby, nie? Żeby to kibelka było w miarę blisko. Właśnie, nie będę łazić, nie wiadomo jak daleko. Ja już chyba długo pracuję, wiecie co, jak już mam takie porównanie. I takie odczucia. Że widzę różnicę. Jezu, patrzcie, mam załadowane. No łącznie mam, a nie wiem ile ten zestaw waży, ale ten zestaw jest 4-osiowy, więc będzie miał jeszcze troszeczkę więcej kilogramów. Może nie tak dużo, ale no jednak jest dodatkowa oś i most pędny, co ważniejsze. Więc jest trochę cięższe, ale dalej to będzie ważyć 60 parę ton, około 70 ton będę ważyć. Popatrzcie, ja sobie tak kręcę paluszkiem. O, jaki ładny zachód słońca. I Wolfka. No to ręcznik się suszy. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście, ale mamy w sklepie nowe trackerskie ręczniki szybko schnące, antybakteryjne ze specjalną powłoką, która sprawia, że nawet jeżeli zostawicie je w plecaku, zapomnicie, to one i tak nie będą śmierdzić. Są genialne i zajmują bardzo mało miejsca i są chłonne, więc zamówcie sobie, z pewnością będziecie super zadowoleni. W końcu jesteście super trackerami i będziecie super zadowoleni. Linka do sklepu, gdzie są m.in. ręczniki, zostawiam Wam w opisie. Będę bardzo szczęśliwa, jeżeli wpadniecie i zobaczycie, a jak zamówicie, to już całkiem. I wtedy mi wyślecie zdjęcie i powiecie mi, jak się Wam sprawdza w trasie. No, a teraz ja sobie coś zjem. Kontrola już była. Muszę sobie wypisać cemerk, bo dostałam Lieferschein. Ale cemerki nie, właśnie, jak tu jest. Jak tu jest. Coś się powoli rusza, bo jest godzina za 15. To już można odpalać furę. Niech się grzeje. Ciężki ładunek. Cztery godziny pauzy. Dobra. Jak się w tym radiu przechodzi. Haha, to nie takie proste w tym radiu, widzę. To się jakoś inaczej przechodzi w niemieckie. Dobra, gdzie to jest? Tu jest, dobra. Będziemy szukać, aż znajdziemy. Tylko musicie mi jeszcze odsłonić, bo ja tak będę kręcić. Dobra. Się włączam. Volvo. Poproszę poziom do jazdy. Czy tu?
in der Mitte. Ich fahre zweite. Okay. Aha, to gut ist ja. Znowu koło lustra. Oj tam, teraz to daleko było. Cześć. To Iwonka jedzie? To ja, tylko my w niemieckich. A, pozdrawiam, Albert. O, Albert, cześć, ja nic się nie poznałam. Co widzisz? Powodzenia, chłopaki. Daje mnie, Szczałka. Na warte, du bist da links dran. Wojtek, ty już wyjechałeś? Nie, on tam się przeciska jeszcze. Jest, Wojtek. Sobie wybrał trudniejszą drogę. Sorry, ale rower postawili na środku. Razem czy osobno? Pojedyncze do autostrady? Mike mówił, że każdy ma mieć pilota swojego i ciężarówkę, a że w konwoju jedziemy, to powiedział, że spoko. No to dobrze. Jak dunkel, to gazujemy. I bei dir so ist dunkel. Alles klar, danke dir, Dirk. Martin, kannst raus, ist dunkel. Ja. Dawniej ta firma tętniła życiem. Ciężarówki się nie mieściły na parkingu. Załadunek był po prostu z językiem na drodze, bo wszyscy się tak bardzo śpieszyli, bo było tyle transportu. Skończyły się więc parking, jest totalny luz na firmie. Kontrola jest lajtowa z uśmiechem. Żadnych problemów. Wszyscy żartują. Inny świat. Jak mnie słyszycie, to wy na Zofienberga za Bayreuth planujemy dojść. A, z sąsiadami się dogaduje. Sąsiedzi, jedzie też konwój od sąsiadów, czyli sąsiedzka firma, dosłownie. Ale oni są na polskich częstotliwościach, dlatego to jest tak, że trochę się słyszymy, a trochę nie. Tak przerywa, zakłócenia mamy. W innych częstotliwościach nadajemy i odbieramy. No. Z górki uwaga, bo jest plica, nie? Jak tam powyżej 90, żeby nie strzeliło. No dzięki. To jest górki.
ten Volkswagen ze strzelectwem i normalnie teraz chciał mi zepchnąć chyba z drogi, ja nie wiem, co on nie wymierzył, czy jak? Masz rejestrację OSM, może wiesz, chciał się zaprzyjaźnić. No, to jest z tej wypożyczalni, co my czasami też jeździmy tymi autami, ale gościu zjechał po prostu szybkiego pasa na ten średni pas na wysokości mojej ciężarówki. No, a widzicie, teraz śmigieł już tony wywoziłam, naprawdę lata. Wyjazd z normalnej długości zestawem, no tyle, że waga jest ciężka. Tak się wszystko pozmieniało. Nie czuję się stara, ale czuję się doświadczona. Ostatnio jak sobie jechałam, to sobie sama jechałam wtedy z Bytomia, bez konwoju, rozciągnę, bez konwoju, no ale miałam 2 pilotów, naprzód i na tył, bo tam lądowo trochę było. I obydwaj młodzi, obydwu trzeba było mówić, co jak mają robić, jak zamykać. I sobie myślę, Jezu, kiedy to się stało, że ja jestem najbardziej doświadczoną osobą w konwoju? Nie wiem. Napędzaj do swoją machinę. Ja już mam V-Max, że tak powiem. Na tą tomie pokazuje mi 8.7. Czasami na 8.8 skoczy rzadko, także to jest mój V-Max. Popatrzcie, wyłączyłam koguty i włączyłam i przestało siać. So, alles klar, ich mach zu hinten. So, ich hab zu. Roboty drogowe, przywężenie i się tak już zjeżdżamy. Tyły pozamykane. Zobaczymy, który pas jest zamknięty, czy prawy, czy lewy. Podciąg sobie pojechał po prawej ta gąsienica. No i był radar kontroler. Co, będzie ciasto czy nie? Wygląda na to, że nie. Przerzutka na lewą stronę. Ale to się wszystko może zmienić w mgnieniu oka właśnie, w czasie przejazdu na przeciwny pas. A sobie wchodzicie z prawej? Tak, została między nami. Te przejście nie jest zbyt... A nie, czekaj. No dość to nie jest zbyt łagodne. Ale nie najgorsze. Luz na tej zmężce, kurczę, to się jeszcze 5 metrów dodatkowo szerokości zmyśliło. Martin links und rechts, alles okay. My mind can tear them down.
Tak, też spuchłaś trochę. O, ja ci siedzę na dupie. No, bo ja tutaj robię co mogę. Kamaz, no tylko wiesz, ryczy mu te wszystkie ryczące chłodnice, wentylatory, jak chcecie to wam zjadę, idźcie do przodu, bo to tak już będzie z tym autem, nie? Nie wiem Marcin, jak chcesz? Nie, ja to idę prawie tak jak Wojtek, niewiele szybciej. A ten żuk normalnie jak za duże. Twardziel. No, za 3 dychy będzie Frankenwald. A będzie pionowy start dopiero. No, ty jakbyś się tam zatrzymał, to ruszyłbyś w sumie. A, ruszyć bym ruszył. Sucho jest git. No to kazujemy pod górę. Wyłączam tempomat. Teraz widać stałe przytarcie żarówki. Pod górę. Tak to wygląda. 37 ton w kawałku. Plus jakieś 30 totalnie. No to proszę Państwa, mamy podjazd pod Frankenwald. A9, autostrada w Niemczech pomiędzy Berlinem a Monachium. Ja mam na sobie łącznie, no nie na sobie łącznie, jakieś 67 ton jakiś. A właśnie zastawiła wcześniej. Wojta, co ty ile ważysz? 45 i 51 zestaw. 55. Kurde, byś wziął 4 więcej, to byś miał 100, nie? Tak by było. No to widzicie, no to No przykład. wiesz, te tych bety to się nie ciągnie, a je się wlecze, tak można powiedzieć. Opornie one, stagają opór straszny. Jak tu jechałaś to tutaj z wami jeździł ten Mariusz, no to jego naczepka to waży chyba 37 razem. Także on tu pewnie zapierdalał pod te góry. To jest ten motor 13, 540 koni. Takie nietypowe, nie? Przez to zawsze, ja też w ogóle myślałam, byłam przekonana, że w tych 4-osiowcach są 16 już tylko, a to popatrzcie, też są 13. Także 13, 540 to tak samo 540 jak moje, tylko że moje jest 3-osiowe. No i tak ciągnie. W końcu rozbiegówki stoi duży, ale spoko, 2 pasy. On zjechał z drogi praktycznie. Także nas hamuje pierwszy zestaw. Spalanie średnie po trasie mamy. Kiedyś tu Iwona jechaliśmy z Karakanem, z Austrii mieliśmy 75 niecałe ton plus przedłużki, czyli summa summarum pod 80 ładunku. I tutaj można było jechać, bo to nie było szerokości nic. Kurwa, nie wiem, 30 stopni było. Tutaj tą górą zjeżdżaliśmy i następny parking za tą stacją stawaliśmy. Właśnie to, jak wyszliśmy na fajeczkę, patrzymy, a tam za kabiną taki dym. Nie było w ogóle czuć gumy, ale koła normalnie tak płonęły w biały dzień i było sucho, nie? Kopciły się po prostu. Nie wiem dlaczego, ale kurwa, to były emocje. W lecie się zagrzały ciśnienie. Ciekawe, bo ani nie były piasty gorące, ani nie było czuć gumą, ale było ostre hamowanie z góry na parking, nie? W ostatnim momencie tak jakby, no nie wiem, chyba czy te jakieś oleje z drogi, czy tłuszcze, czy to się wypaliło może. Tak mi się wydaje bynajmniej. Cały czas sobie jedziemy na 2 pasy oczywiście, to mamy średnio 5 metrów szybkości, więc... Masz
Może wbite, ile mamy do tego parkingu, żebym nie przejechał. Ja mam jakiś taki parking za Bajerutem wbity i jest 62 km. Czy to jest ten Sofienberg? To powinien być ten. Nie mam wbity, ale zaraz sprawdzę. Taki z górki będzie. Trochę giełki. I znowu podjazd. Znowu prędkość minimalna. Pląta tu między nami. Mi się tak przypomniało, jak któregoś razu miałam mówić, czy pamiętasz, jak się tutaj ścigaliśmy, wyprzedzaliśmy z jakimiś zielonymi Austriakami. Całkiem chyba już po 6 rano było ze śmigłami, coś tak puszczaliśmy z tej góry, żeby tylko wjechać pierwsi na parking. To tutaj za Bayreuthem. Pod górę, nie? W ostatnim momencie i jest na parking. No, ale to było jak ty zjeżdżałeś, bo ty byłeś ostatni, jak ty wyprzedziłeś ostatniego, to od razu od razu na zjazdowej chyba zjeżdżałeś, nie? No, może nie jest tak bardzo, ale no... I w sam raz nie mieli gdzie stanąć później. I oni zjechali i musieli czekać, aż całkowicie rano ciężarówki powyjeżdżają i frajki powyjeżdżają. I tunel! Właśnie i teraz, żeby nie było, nie wiem co teraz tu zrobić w pizdu. Nie było informacji, że 5 metrów poniżej to przejdziesz. Dobra. Was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Oha. To ja będę spała jak zabita. Po wczorajszej nocy to na pewno. No. Spać mi się przedtem chciało, to tatarowi wyjadłam tutaj te kopiko, leżały tak w tym takim małym boksie u dołu pod sterowaniem. No i tak leżały i leżały. No to zjeżdżamy, jak budziliśmy swego czasu śmigła, cały czas z północy na południe kraju, to po prostu 2 razy w tygodniu byliśmy tutaj. Jak się schowacie, to powiedzcie, bo tutaj będzie trwało chyba auta wypieprzać. Ja to idę tutaj ludzi. No nie mów, czyli ja też muszę iść. No, czy więcej, tym lepiej. Chodźcie, będziemy razem ich wypraszać, robić pobudka. Tego to ja nie lubię. Nie chcę, ale muszę. Żeby jakąś muzyczkę im puszczać czy coś, żeby to obudzenie było takie przyjemniejsze. Tak, przecież tego całego też nie trzeba. Morgen! Boisz tu na szwerze, nie? No i musiałbyś pojechać jak cała reszta, bo tutaj wjeżdżamy. Mamy 3 dostawy. Do tego ja obudzę. Chcielibyście, żebym to ja tak obudziła?
Nienawidzę tego robić. Ja też. Tam się nic nie rusza. Ten załatwiony tamten, znaczy się. Przemyślał, powiedział. No. Cześć, słuchaj, też. Ola? Musimy odjechać do Szwerpa, nie? Też Polak. Parking zawalony. Gdzie stawać mają. Za tą cysterką masz miejsce tutaj pod fotami. Znowu mam takie uczucie, że jak dawniej się to robiło, to trzeba było się z każdemu z osobna tłumaczyć i kłócić, że się nie daje pieczątek, bo nie mamy pieczątek i że to oni stoją na zakazie i że jak nie odjadą, to przyjedzie policja. A tym razem oni wszyscy już teraz wszystko wiedzą. Nic nikomu nie trzeba tłumaczyć. Ja już chyba będę umierać, taka stara jestem. Tak się dużo zmieniło. Kannst noch weiter nach links, Wojtek. Okej. 30 Zentimeter hast du noch. Aber mach mal nicht ganz so weit links hoch. Deine letzte Tafel, die kratzt dann bestimmt gleich auf der Dings. Okay, so ich fahre mal nach links, ja? Ein Stückchen nach links noch, ja, ja. Jak to Marcin, mało, nie? Nie no, ja cały wystaję. Idę wyrzucać wina. O, tam jakieś dramy się dzieją. Teraz to wszystko wyparkowane. Ciężko jest wyjechać. Jeszcze brakuje miejsca, żeby jeden zestaw stawić. A, spadnie sens. Gerade alles weiter, das passt alles wieder drauf hinten. Da hast du 2 cm ungefähr, 2-3 cm. Powiadaj Marcin, czy się mieścisz, jak coś to jest solówka do wyrzucenia w razie W. Teraz spokojnie, mówię ci, jedna wystarczy. No to koniec. Finito! Słyszeliście? Finito! To jest good aus. Okej, finish. Okej, finish. Nie. Śmieszny tachograf mój jest zupełnie inny, wiecie? Zakończenia Deutschland. Gut! Teraz to ja będę spać jak dziecko. 2 godzina pójdę spać. O Jezu, to jest przepiękne spać w nocy. Nocny sen jest 1000 razy lepszy od snu dziennego. To będzie piękne. Piękne to będzie, indeed. Dziękuję. Do widzenia. Dobranoc. Ciao. Idę sobie właśnie do toalety i patrzcie tu! Już mnie naprawdę tu dużo nie było. Prysznice tu zrobili. Jezu, Ameryka. Odgapiły od Polski. To w Polsce pierwsze widziałam, że na dzikusach były prysznice darmowe. Co oni tam robili teraz? Jakieś światełko. Wow! Wszystkiego się spodziewałam, ale nie tego. Nie ma jak to w nocy cofać po wybudzeniu się. Nic nie idzie.
A, widzicie, to są takie prysznice, jak postawili też w Polsce. Na której to granicy? Na Zgorzelcu? Tak, na Zgorzelcu. No dobrze, idziemy tu. Lepszy rys niż nic mówią. Jakie to ciemno. Może znajdziemy Wolbunio. O, gdzie ja wyszłam? Może końcu. Tam trzeba iść. Światło pogaszone. Aż się na chwileczkę już zmyliłam. Myślałam, że już na jakimś innym parkingu. Ale skis.